Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Make Your Space Again. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na aranżację wnętrz biurowych, a dzisiaj trochę popodróżujemy. Dlatego moim gościem jest pan Ingmar Krupp, szef działu transportu firmy Kusz & Co., która należy do Nowego Stylu i która zajmuje się aranżacją terminali lotniskowych. Hi Ingmar, so nice to see you. Hi Olympia, my name is Ingmar. I'm the one being responsible for the airport projects here at Kush. I'm heading the airport division. And you find me here in the showroom of Kush & Co in Hallenberg. Let's start with the question, to what extent the air travel sector suffered from the pandemics? We are facing a situation where we see that the aviation industry is being hit by the pandemic really, really hard. Airports are almost closed at the moment. However, your company was really fast to react to the situation by implementing new solutions. Could you tell us a bit more about the ingenious distancing belts? Indeed, the story of the distance belts is a story of success, and I have to say this was the chance for us to stay in contact with our airport clients. Because you have to see that a lot of our clients just disappeared because they were working short and they were sent home. But this inquiry from Frankfurt Airport was giving us the chance to stay in contact with them. And we reacted indeed very quickly. The request came in the middle of March, where Frankfurt Airport was seeing an urgent demand for such a solution, and we reacted extremely quickly and developed that social distance belt. And finally, it turned out that we were able to sell it also to other airports because they were having the same problem, of course. In the meantime, we have sold a bit more than 24,000 of these social distance belts to airports around the world. But what we are seeing at the moment is that the bigger projects where the airports are building or constructing new terminals or gate hold rooms, these projects indeed, they continue. Whereas other projects have become really, really slow. For example, when the airport wants to replace old furniture against new ones. What do you think the next month will bring for the future of air travel? The airport industry is somewhere in the middle of nowhere. No one knows exactly where we go because everything very much depends on the pandemic. But what does it mean for the airports? Some airport professionals believe that we won't come back to normal passenger quantities till the year 2023. But as always, to make a forecast which goes into the future, that's very difficult to say. In the meantime, what can we do? Of course, keeping distance, that's the major thing for all of us. And of course, we will try to, in some way, consult the airports and help them, because Kush & Co is having such a wide portfolio of different products that we can help the airports to guarantee that the passengers keep the distance. And there is another solution. Every airport is different, and so what we try to do now is to really listen to the airports and to have a look at their specific situation that they are having. And then, to my mind, there is no general answer. It very much depends on the space that they have. The general idea is now to keep distance. It's that simple. How can we create the space in between the passengers? In the near future, when airports want to reopen and want to reoperate their business, the story will become more and more important. And it might also mean that the seating configuration has to be changed. So what I want to say is that the belt and the plexiglass cannot be a general answer. What we really have to create together with the airports is a new concept, how to handle the passengers and how to make sure that they can keep the requested distance. Ingmar, it was very nice talking to you. Take care. A teraz prosto z Niemiec lecimy do Dubaju, gdzie spotkam się z Michałem Wilczyńskim, dyrektorem firmy Styl, która również należy do Nowego Stylu, a która zajmuje się wyposażaniem wnętrz hotelowych. Dzień dobry, witam Cię Michale bardzo serdecznie. Cześć Olimpia. Na początku chciałabym się Ciebie zapytać, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pandemię w Dubaju? Wygląda całkiem nieźle i myślę, że zmierza to naprawdę w dobrym kierunku. Od momentu pojawienia się pandemii rząd w odpowiedni sposób dobiera restrykcje i to wpływa na komfort mieszkańców i takie poczucie, że rzeczywiście ta pandemia jest w miarę możliwości trzymana w ryzach. Sytuacja powoli wraca do normalności. Coraz więcej firm decyduje się na to, żeby ludzie wracali do pracy z biur. Także jeżeli chodzi o podróże, to w tym momencie odbywa się już coraz więcej połączeń rejsowych,
Natomiast warunkiem wejścia na pokład samolotu jest okazanie negatywnego wyniku testu na występowanie COVID. Dlatego mieszkańcy Dubaju mają takie wyraźne poczucie, że osoby, które tutaj przylatują, po prostu nie są tym koronawirusem zarażone. W związku z tym powiedziałbym, że taka ogólna sytuacja pandemiczna w Dubaju jest naprawdę całkiem niezła. Jeżeli chodzi o aranżację wnętrz hotelowych, czy wprowadzacie jakieś nowe materiały higieniczne, czy jakieś nowe rozwiązania? To znaczy tutaj trzeba przyznać, że firma czy też marka Stylis od lat słynęła z tego, że bardzo dbała o komfort i higienę, także zdrowie osób, które w tych hotelach przebywają. Wiązało się to z odpowiednio dobieranymi materiałami, które miały właściwości antybakteryjne, jak też dawały możliwość łatwego czyszczenia. Także z naszej perspektywy firmy, która proponuje rozwiązania hotelarskie, takie całościowe, myślę, że tutaj zmieniło się niewiele, a całe otoczenie wreszcie zrozumiało, jak istotne jest to, żeby wybierać dostawcę mebli, który odpowiada tym wyśrubowanym normom higienicznym. Przed pandemią zajęliście się remontem hotelu Holiday International. To jest takie bardzo duże przedsięwzięcie. Trzeba powiedzieć, że wnętrza w ogóle hoteli, które projektujecie, są niezwykle atrakcyjne. Z jednej strony minimalistyczne, z drugiej strony bardzo, bardzo przytulne i ciepłe. W czym tkwi sekret projektowania tak dobrych wnętrz hotelowych? Rzeczywiście ta referencja, o której w tym momencie wspominasz, Olimpia, jest taką dużą chlubą dla Stylisu, ponieważ jest to słynny tutaj w Emiratach, praktycznie wszyscy ten hotel znają. On jest bardzo ładnie położony w Szardży i to jest hotel taki z historią. Natomiast nasze rozwiązania słyną z takiego minimalizmu i ciepła zarazem. I myślę, że to fantastycznie właśnie komponuje się z taką historią, która tutaj w Emiratach jest, szczególnie w tych hotelach takich wiekowych, i ten nasz, że tak powiem, lifting hotelu podchodzimy tak holistycznie, czyli począwszy od designu. W związku z tym mamy doskonały wpływ na to, jakie materiały są dobierane. Myślę, że właśnie ta historia tego hotelu, nasze minimalistyczne podejście do designu fantastycznie się komponuje i dlatego możemy być tak dumni z tej realizacji.